O, jak ładnie, o, jak ładnie. Ja. Hala. Romuald Rubinowicz. Wszystko cacy. Tu jest główny włącznik prądu na kuźnie. Tu są zabezpieczenia. Teraz jest prąd, już tam jest. Zrobione jest bezpiecznie, skrzynka szczelna, hermetyczna. Tak. Nawet kluczyk na łańcuszku, żeby się nie zgubił. Cyk, zamknięte, kluczyk wisi. Dobra. Przyniosę suchoszmatę, koło przetrę i nie powinno spadać. Bo jest mokre koło, to może pas spaść. Momencik, suchoszmatę trzeba przynieść. Dobra. I jeszcze jedną rzecz, trzeba wziąć pastę przeciwpoślizgową. A gdzieś ją mam tam, ale mam ją. O, takie coś. Takie coś. Pasta do smarowania pasów transmisyjnych. Koło trzeba smarować. I wtedy pas nie ma poślizgu, bo mówię, tam jak był daszek, no to tak ten daszek będę musiał zrobić, żeby nie zalewało pasa. Nie wiem, czy się uda uruchomić, bo będzie pas spadał. Jest mokre koło. To kawał kółeczka. Rozebrałem, bo ten daszek po prostu zgniły słupy. Ej, blacha była ta przerdzewiała i zwaliłem. Mam blachę na daszek. Chodzi tylko o wkopanie 4 takich słupków. 4 słupów. Najlepiej było przymocować do kamieni, które by były wpuszczone w ziemię. Bo słup w ziemi szybko gnije. Żeby miał po prostu w ziemi, żeby był betonowy. Stary podkład kolejowy, coś takiego. Cudownie chodzi. Cudownie chodzi, że nie spada. Witam, panie Władku. To znaczy on uruchomiony, ale wie pan, pracować na nim nie można, bo pod kowadłem maszyny musi być pień, tak. On jest jeden, bo wyspróchniały, widzi pan. Tu niedawno elektryk mi robił prąd, podłączał, bo tu było tak byle jak, no założyć. Dzień dobry, dzień dobry. I wbiłem lemierz, żeby no nie zerwać sobie. Witam. Najpierw z panią się przywitam. Dzień dobry, Romek jestem. Miranda? Wanda? Miranda. Miranda, a? Mateusz. I też syn? Nie, waga. Aha, aha. Mateusz i Miranda. No i wbiłem lemierz, żeby mi... Ale teraz tak. Bo jakby nie było tego, jak zacząć robić, dalsza sprawa. Ten podkład też muszę wymienić.
dobra, a podkład masz kolejowy? Mam, Bo ja też mam, nie? Jak... mam. Dobra. Drewniany mam, nawet zaimpregnowany. Widzisz, on żywy, no tamten cały, a ten żywy jest. No i tu, ten pień jest duży tu. On już spróchniał, o widać, bo dębowy był zaoliwiony, ale niestety 20 parę lat swoje ale robi. koparkę, czy mówię, ten młot trzeba odstawić na bok, żeby to zrobić. Śruby są naoliwione, odkręcić też, haki zwalić, no nie? I błot na bok. I wtedy podejść tu te szyny zabierzemy też, bo te szyny służą mi do prostowania, no nie? O te szyny. To się odrzuci je na bok, tu dziura była po kowadle. Też w stanie Teraz robić. słuchaj, a jak go na bok odrzucić? Jego trzeba koparką, nie? Bo on ile to jest? Około 2 ton? Koło 2 ton waży. Około 2 ton. No ja, jakbym naładował akumulator, to ja i mam koparkę też. No tak. Na gąsienicach. Bo tu też, jeśli mówimy o wkopaniu tego pnia, Tak. to nie chcemy rozkopywać za dużej dziury. Nie, żeby nie szło to po dużej, bo Tak, to jest, będzie pracować. będzie To pracować. grunt niestabilny. To, tak, no wiadomo, grunt tam niby przybite jest po bokach kamykami drobnymi, ale to musi być dosłownie wyrwać ten pień spróchniały, nie wiem, wkręcić coś i koparką go, trochę szpadelkiem ruszyć z boku, bo on może być zakleszczony. On jest normalnie na metr. Na metr. Na metr, a pod spodem jest banda z czołgu. Wiesz co to jest banda z Ja czołgu? wiem. Te gumowe obręcze z kół z czołgu. I są złożone. Był okres taki, kurczę, że te 34 wychodziły nawet bez bandaży już, nie? No ja tego nie widziałem. No ale pierwsze, może- nie pierwsze, ale jak z frontu, jak na front szły, to nawet brakowało tych bandaży, to szły niektóre szły bez bandaży. Nie? Aha, tak. Słuchaj, I teraz wyrwać. Tak, ja jak będziemy działać, tak? No. Ja mam taką mniejszą koparkę 6-tonową, kołówkę, to jest Atlas taki niemiecki, No. nie? No, ona fajna jest, zgrabna. Ona ma tam około 800 kg udźwigu, nie? No to sporo. No, także nie no sporo. Weźmiemy do niej mniejszą łyżkę, założymy i Ja myślę, wydłubiemy go w całości, nie? tak, najlepiej byłoby długo. Ja myślę tak, czy nie spróbować coś wbić, wkręcić, ale to musiał być wkręt cudowny, żeby to wyrwać go. Wątpliwie wyrwał, raczej prędzej by wyrwał ten wkręt niż ten pień, no nie? No bo wiadomo, on jest zakleszczony. Wiesz, jak to przez lata tam zostało zagęszczone, tak? Nie? Tak. To jak korzeń praktycznie, nie? Tak, to jest, No. jeszcze tu te kamienie usuniemy, z boku tu były kamienie, bo ja zakopałem te kamienie, najpierw był sam pień zakopany, ale cała maszyna mi szła, jak kułem, bo ja lemieszę No tak, kułem. ona to On pracuje, nie? ma odbicie, to waży koło 100 kg ten młot, no nie? Koło 100 kg, resor też przybicie ma do kowadla. Ja powiem Ci, słuchaj Roman, nie ma dzisiaj na to zleceń, nie? No, mieliśmy też młot po SKR-ze, chyba w zeszłym roku poszedł na złom, nie? Aha. Mimośrodowy, nie? No. Mimośrodowy duży młot, jeszcze raz taki, nie? Resor, Stały. ojej, Słuchaj, cholera, nie ma na to zleceń, nikt tego nie chciał kupić, nie? Poszło, wiesz... no, cholera, szkoda, na złom No poszło. szkoda, no ale no co zrobisz, nie? No tak. Jeszcze wiesz, tokarka jak stoi, to jeszcze tam na tej tokarni czasami to No. coś się zrobi, nie? No a ja tu ze względu jak te filmy poszły i tu po prostu robiliśmy tu filmy z bykiem, tu z tej szyny zawsze na byka wsiadam, no to chwyciło się niechcąco, filmowiec chwycił A. młot, internauci Co jest? pokażcie. Co Co to jest? No młot, no to powiedziałem, to jest moja konstrukcja dosłownie. Ja wiem, oglądam. Wiesz, dobrze by było go kurwa w całości podnieść, nie? Tak, W całości podnieść i przedstawić, nie? a nie lepiej tylko go okręcić. Można i okręcić, tylko Tam. wiesz, on jest tutaj przykręcony do tego, tak? Tak, ale z tymi odkładami razem. A, razem z podkładami. Ten pójdzie, a ten przy okazji się wymieni, bo ten jeszcze jest zdrowy. No chyba, że będzie słaby, no to trzeba będzie i ten wymienić, ale jeszcze on, jak to się mówi, no trochę dzwoni, no nie? Tak, trochę dzwoni, to coś tam się dzieje. Bo ten to próchna, ten próchna, tak. ten próchna, a ten, o jeszcze dzwoni. Jeszcze dzwoni, to znaczy, że jest jeszcze, bo tak mówię robić na nim, no to cóż, pójdzie w ten pień i zerwie mi tu śruby na tym. No. Bo to jest, no siła jest, A tam widzę, tam pieniądz tamten leży, tak? On jest wyschnięty już? nie jest on wyschnięty, ale cóż zrobić? Cóż zrobić? On z surowej topoli, owinąć go, wkopać i już, a na przyszły rok, tu chodzi o to, żeby film pokazać, a na przyszły rok Ja rozumiem. to ja sobie po prostu wyrwę go i, bo mam chłopaka, który tam robi w lesie, ma las po prostu tamtego i tego sprzętu ma tam i trak ma, to on mi utnie drugi
wysuszę go latem i zaimpregnuję. No, tak. No pokażę jaką stuka. Rokiś, uciekaj. O jak ładnie, o jak ładnie. On ma, Czuć jak chodzi wszystko. on ma podciągnięty resor, bo ostatnio kułem kliny, tak 60 stal, 60 oś stalowa, bo gdybym go przycisnął do kowadła, to tę deskę ucina od razu, bo wtedy jest uderzenie o wiele więcej, bo za każdym młot ma resor, przybija młot do kowadła. Teraz natomiast przytrzymuje on tylko tam dosłownie impetem, bo widać nawet szparka jest maleńka. Tam trzaska została. Rokuś, uważaj, Rokuś. Kołysie się ziemia. Jak stały robione były te, to guma była taka, Tak. betonowa płyta zalana tam w głębi, na tym gumowa taka płyta Ja się orientuję, to i dopiero na tym, bo to po prostu, no cóż, uderzenie no jest, no 100 kilo swoje robi, no nie? I tak jak widać. Mówię, aby tylko pogoda nam sprzyjała i czas, tak? No Żebyśmy tak. tam też słyszałem teraz, co tam do lasu, jakieś drzewo szykujesz. No do lasu, No. no co jeszcze byka mogę wam dziś pokazać, bo on dziś już nie poszedł na pole, bo jest, Zimno. no już rano śnieg, no to chodźcie, pokażę wam mojego Alego, chodźcie. Zobaczcie jak rogi ma spiłowane na płasko. Ryje tam, o jakby nie poszedł do lasu, to tam tynk zrywa, drabinę ze ściany zrywa. Czyli musi swoje wychodzić. Musi, bo to niewyładowana siła. Jabłuszko dobre, prawda? Znamy się troszeczkę. Ali. Co dobre jabłuszko, prawda? Znamy się, my się z tobą to znamy. To nie ma tam problemu. Tak. Znamy się trochę? Znamy się troszeczkę, tak, prawda? Ja. Nazad, słucha się? Nazad, hela! Słucha się. Ja też na niego muszę uważać. Bo jak nieraz pójdę na pole po ciemaku jeszcze, bo przecież on i wczoraj na polu był do ciemna, to normalnie atakuje. Ale ja mam taki zwyczaj. Co się wygłupiasz? Mam tu jabłuszko, wystarczy, że się poklepie. Uspokaja się, tak? Znamy się, mordo moja. A tu mały jest, tu jest jego synek. A to jego synek? Tak, tu jest jego rodzina jest. synek, tam są jego dwie córeczki tam za ścianą. A tu jest jego synek, pół roku ma, tak? Cała. Ale ty oswojony jesteś, tak? Oswojony, no pewno. On też wojuje już, tak? O, wojuje. Jest niebezpieczny, nie? Bardziej chyba. Taki, znam taki wypadek, że taki był byczek mniejszy niż ten i wszedł na pryzmę. On niewiele myśląc wszedł, no przebije mu folię na pryzmę, no, przynajmniej kopnął tego byka. A byk z główki mu dał, a chłopisko bardziej okazało niż ja. No ja jestem taki mizerny. Padł, numer butów pokazał. Szybko podniósł się z ziemi, a byk mu drugi raz dołożył i chłop znowuż leży. To wtedy zrobił, wiecie co? Tu był na brzegu pryzmy, stoczył się na ziemię, wyrwał kawałek od pastucha, no i dopiero tego byka ogonił. I znam takie wypadki, że 400-kilowy połamał żebra człowiekowi, wsadził go pod schody, by go zabił, bo tylko uratowało go to, że tak już byk nie mógł go sięgnąć, tam wnęka była pod schodami. Panie Romanie, widziałem, że koparka była odpalana, tak, jakoś latem. Tak. To akumulatory ma, jeśli nie damy rady przedstawić tego młota, to tą koparkę da radę uruchomić, tak? Dam radę, ona 12 ton waży, dam radę. Ja będę pamiętał, bo naładuję akumulator i nie ma sprawy, uruchomię ją. Zobaczymy, jak to będzie wychodzić, jakieś tam zawiesia, pasy wezmę za sobą, tak? No dobra, będę na to szykowany, dobra. No. Czekamy w tej chwili, co nam pogoda przyniesie w przyszłym tygodniu, tak? Dobra. Jeśli pogoda będzie odpowiednia i zdrowie będzie nam sprzyjać, to trzeba zrobić, nie? No pewnie, że tak. Będzie odcinek do filmu. Tak jest.
No, ludzie chcą, żeby tam pokazał, jak coś tam, no coś tam będę kuł, no. Ale Kułeś. tego paleniska nie ma. Mam tam palenisko spod to budy jest, nakryte blacho jest. Tam I dmuchawa no, też jest i tam prąd Ale jest. dmuchawa jest ręczna, czy Nie, silniczek jest 1.1. założony silniczek? Już? Jest 1.1. On zawsze tam był. Ja ręcznie nie kręciłem, nie, bo to człowiek jak kuje, to musi tu się uwijać, tu żeby się lemierz nie spalił, czy jakaś inna stal, no nie, i trzeba jeden się grzeje, czy dwa się grzeją, trzeci kujesz. I na zmianę, no nie. Później idzie ten odkuty, idzie do grzania, do hartowania, następny się kuje. I jak to się mówi, jak przegapisz, no to lemierz się pali, iskierki lecą, bo tam koks grzeje, no nie. Trzeba pilnować. I człowiek jakby, no chyba, żeby miał pomocnika, ale to nie ma sensu dziś, no nie ręcznie kręcić. Wentylatorek jest, Tak. silnik 1.1 i goni. Jak za dużo grzeje, no to pyk, wyłączasz. To wiadomo, nie ma nadmuchu, to już od razu, nie ma tej temperatura jest od razu. Nie pali tak. Bo rozżarzony koks, to mówię, to moment lemierz się pali. No to już były takie czasy, że te wszystkie kuźnie lokalne, gdzieś nawet jak były po gminach, po SKR-ach, to już wszystko poszło w zapomnienie. Nie? No tak. Ty idziesz tam, kupujesz do Tak. Agromy, do tego Tak, wszystko, tak. wszystko gotowe. Jeszcze, Lepszej czy gorszej jakości. jeszcze się zgłaszają, tam chcieliby, żeby lewiesze poklepał, bo te lewiesze takie naprawdę dziś, dobre lewiesze to są drogie, ale ja mówię, no po prostu nie robię tego. Ja nie wiem. Dobra stale, znaleźć ciężko. Tak, tak, no są te szwedzkie lewiesze są, znaczy robi prywaciarz tu gdzieś w okolicach Giżycka i on właśnie ma szwedzką stal, bardzo dobre lewiesze robi, no warto taki lewiesz klepnąć, ale ja mówię, no nie ma czasu na to, no kiedy to robić, jak ja mam, No czas też chodzi do roboty. i o opłacalność tego wszystkiego, nie, tak? no koks jest bardzo drogi, prąd jest drogi, no Dokładnie, i co? Tak. I ile ta dniówka? No, jak kułem, to kułem po 60 lemieszy, znaczy klepałem 60 parę dziennie. To były lata takie, no zaczynałem w ogóle, uruchomiłem go w 91 roku, no to już jest trochę lat i robiłem około 20 lat, to robiłem tak, robiło się. Ja oglądałem ten reportaż, jak opowiadałeś, jak on tam był produkowany, tak? No, tak. Mój pomysł tego, no kosztowało to roboty, jakoś uwziąłem się, no i zrobiłem. Przeważnie gdzieś tam mówię, tak jak po SKR-ach, więc to też mieliśmy skupiony tam mimośrodowe te młoty, nie? Tak, tam był mimośród, to jest wał korbowy normalnie, a tam był mimośród, tak. No i tam pracował silnik 7 kW, a tu dzięki temu dużemu kołu i tym przekładniom Mały silnik zresztą. 2,2. No robiłem na trójce też, Ale kiedyś zerwał mi śruby te, co tam trzymają korbowo tu góry, to spod tej kładki. I zerwał mi puszkę na silniku, bo wtedy automatycznie go nie zatrzymasz. No nie. Bo sprzęgło, Tak. sprzęgło się rozprzęgnie, cóż, on ma lekko. Rozpędzi się. On się rozpędzi, on goni i koniec. Bo sprzęgło już go nie wyłączy. To jak silnik. A korbowód, no tak, bo tu młot trzyma. Korbowód wyłącza, sprzęgło jest ciężko po prostu. Krótkowe sprzęgło się rozchodzi i będzie tak, że koło leci, a młot stoi. No nie, a jak zerwał korbowód, się zerwał, no to cóż. Młot z resorem zostaje, a korbowód po silniku i zerwał puszkę z silnika. I dziwne, że olejek na strychu jest, nie wyłączył. Ja doleciałem, tylko był włączony tam na słupie i tyczkę. A powiedz, z kablem. co zrobiłeś na tych Do dołu. Na sznurze łojowym smarowanie, a zamiast, bo tam sznur łojowy idzie, tak? Tak, są smarownicy, zalewa się olejem Tak. i knoty biorą na panewkę. Bo to jest, Sznur łojowy. tak, sznur tak, grafitowy on się nazywa, grafitowy. Tutaj zamiast tam normalnie na kalamitki, No ale to wtedy trzeba pilnować, trzeba pilnować. podkręcać, a tak tylko te duże koło jest. Te duże koło, to jest największe, ponad 100 kg waży, to tam jest kształper, tak, ten fachowiec, co robił dla mnie tam cały ten napęd i sprzęgło, to my zastosujemy tutaj takiego dużego sztaufera. No to jak kuje, to tam w ciągu dnia roboczego to tam ze 2 razy pociągnę, tylko że tam jest dosłownie ten sztafer taki. Dociskane te kalamitki. Tak, docisnę parę razy takim dobrym tawotem, no i on ma smarowanie. Nigdy tam nie było żadnej awarii, nigdy. Oprócz tego, że tam kiedyś pióro mi zerwał resora, no ten resor sam składałem, to nie problem. Pióro się wymieniło i dalej się jedzie. A pióro od czego zastosowane? Główne jest od Jelcza, co ciągnie młot, a dalej Autosan.
autosad. Czyli też praktycznie to samo. No, Tak, chyba też, tylko że od Jelcza grubsze pióro było. no tam przód, tył, czy tam wspomagające, tak, bo z tyłu też miał... Tak, to jest z tego głównego od Jelcza. Jeździłem, miałem swojego Jelcza kupę lat. No. I no cóż, ale jeszcze się robiło kuło silowe z tego wagonowego resora. No to już jest pióro jest szerokie, bo tam jest bodajże 12 cm szerokie i 16 mm grube. To już stal konkretna, ucinało się na ukos i się kuło. Z otworami był problem, bo to trzeba rozwiercić. No, trzeba rozkartowywać palnikiem, tak? Nie, to od razu w ogniu się rozkartowuje, jak się kuje. Jak się go odkuje, to trzeba go zapaleniskiem na cegiełkach, zasłonięte od wiatru, bo od wiatru się hartuje. I musiał się odpuścić, bo jakby za szybko ostygł, ciężko rozwiercić. Szkoda roboty, szkoda czasu. Musiał się po prostu, jeden na drugi się kładło, cegiełki były postawione za paleniskiem tam z boku, bo tam jest duże palenisko i on tam, jak to się mówi, kilka godzin to stygło. Pomalutku i później się rozwiercało 12, 24 na łeb, na to, żeby ta śruba weszła z dużym łbem. Żeby się schowała. I później jeszcze raz szło to do ognia, ten 12 do kantu się przybijało, żeby śruba się nie obracała i wtedy ostrze do paleniska i się hartowało go. I to już był lewierz wtedy cacy. No ale to pracochłonne. Lepiej się opłaciło robić, klepać, niż kuć te nowe. Słuchaj, z tego co patrzę, to nawet rolnicy dzisiaj to już chyba tam z pługów wychodzą, tak, idzie tam w te... Agregaty. Bezorkowo uprawiają, tak, prawda. No to niby paliwo, czas, szerokość robocza, no nie pług wiadomo. Technika, widzisz, to wszystko się zmienia, nie? Nie jest tak jak... No tak, no chociaż dla ziemi to lepiej jak się przeorze, bo dlatego, że ta warstwa, jakiś poplon czy coś idzie w głąb ziemi, no to jest nawóz, no nie, jak już się miesza, no to już to jest nie to, no ale później opryski, chemia tam, to wszystko ma swoje. Witam serdecznie, nazywam się Adamczyk, jestem właścicielem firmy Sentex Olsztyn, zajmujemy się dostarczaniem kruszywa budowlanego na teren miasta Olsztyna, pracami drobnymi, wyburzeniowymi, rozbiórkowymi. Jesteśmy tutaj u pana Romana gościnnie. Pan Roman nas zaprosił, ażeby pomóc dla pana Romana osadzić pień pod młotem, przesunąć młot i w tej chwili oceniliśmy, jak to wygląda, te zlecenie i za tydzień, jak pogoda nam pomoże, czyli będzie po naszej stronie, nie będzie deszczu, śniegu, bo dzisiaj akurat troszkę śniegu spadło, będziemy działać, tak? Przyprowadzamy koparkę, pień jest gotowy, który już pan Roman pokazywał i zaczynamy działać, tak? Czyli stary pień usuwamy i wkopujemy nowy. Drobny podarek dla pana Romana, tutaj ciepły polarek na zimę. Mam nadzieję, że pan Roman... No dziękuję bardzo. O, Roman, na pewno wykorzysta, tak? świetny, no dziękuję bardzo, dziękuję. Tutaj, tak? A pan Roman też ma koparkę, No także tak. za każdym razem jak będzie w koparce, może w takim No, polarku siedzieć. Tak jest. Panie Romanie, Dziękuję bardzo. też miło mi było pana poznać. Dziękuję bardzo. No i wam dziękuję, żeście mnie odwiedzili. Dziękuję bardzo. Kłaniam się, dziękuję. Dziękuję bardzo. Szerokie, szczęśliwie drogi. Do widzenia. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, nie goń, nie wolno, siedź, nie wolno gonić, nie wolno gonić, siedź, nie wolno, chodź tu, Roki, ale...